Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition i dzisiaj mam dla Was jedną z takich bardziej kultowych gier, o którą wiele osób się pytało. Jest to Dark Watch w edycji na Xboxa i dlaczego na Xboxa zaraz się dowiecie, ale gra również pojawiła się na PlayStation 2. Gdy za czasów PlayStation 2 było takie błędne oczywiście założenie, ale wiele osób tak myślało, ja pewnie też byłem jednym z tych, którzy temu hasłu przyklaskiwali, że na PlayStation 2 nie da się zrobić, czy też na konsolach szóstej generacji nie da się zrobić dobrej gry FPS. Oczywiście było to nieprawda i na PlayStation 2 i na Xboxie pojawiały się tytuły, których PC-ciarze mogli zazdrościć. Między innymi pierwszy fenomenalny Black, który nawet dzisiaj dobrze się w to gra. Bardzo dobry Killzone, który również był niezły. Niektórzy pewnie tutaj dorzucili do gara Time Splitters. Ja przyznam, nie grałem w żadną część Time Splitters, są chyba 3 części, ale nie dane mi było zagrać. Oczywiście w wersji gier multiplatformowych, no to konsole nie miały tutaj startu, tak? Więc Half-Life 2 na PlayStation 2 to jest dramat. Na Xboxa jest oczywiście lepszy. Kroniki Riddicka, które na Xboxie no, też nie wyglądają tak dobrze jak na PC-cie i tutaj nie ma co tutaj za dużo dywagować. No, PC wygrywał, jeżeli chodzi o jakość grafiki, płynność z grami konsolowymi, ale no było kilka FPS-ów, które na pewno PC-ciarze mogli zazdrościć. Jedną z tych gier dla wielu jest właśnie Dark Watch. Dark Watch, który miał być takim dosyć potężnym przedsięwzięciem. Kampania reklamowa była dosyć dalekosiężna, planowano sequel, planowano film, słuchajcie, to wszystko oczywiście poumierało, pozostała nam tylko jedna gra z tej serii. Dark Watch jest FPS-em, ale nie jest takim typowym FPS-em, jaki dzisiaj rozumiemy w trybie single, których doskonałym przykładem jest, nie wiem, chociażby seria Call of Duty, czyli gra, w której cały czas brniemy do przodu, wykonując jakieś tam zadania i wszystko się zmienia cały czas, tak, że nie stoimy w miejscu. Dark Watch ma pewne elementy gry FPS-owej, arenowej, czyli mapy są nieduże, zatrzymujemy się na jakimś fragmencie mapy, gdzie atakuje nas cała masa wrogów, pokonujemy ich i przechodzimy do kolejnego fragmentu mapy. To też różniło się od chociażby Blacka i Killzona. Ja ogólnie nie przepadam za takimi grami, mnie takie gry strasznie irytują. Na przykład tutaj wiem, że zbluźnia, ale muszę to powiedzieć, nienawidzę Serious Sama na przykład. Serious Sam jest właśnie przykładem dla mnie takiej gry FPS-owej, arenowej, gdzie chmara wrogów Cię atakuje ze wszystkich stron i tam walczysz i potem przechodzisz dalej, tak? Również to nie znaczy, że oczywiście tylko to się zdarza w FPS-ach, bo chociażby Gears of War Judgment od naszego rodzimego People Can Fly też w mojej opinii zostało skiepszczone i też to jest przykład strzelaniny arenowej, gdzie wchodzimy do lokacji, walka, kolejna lokacja, walka i w pewnym momencie to zaczyna strasznie irytować i ja nie lubię takich gier. Ale Dark Watch jakby sprytnie się miejscami udaje mu się uciec od tego zaszufladkowania takiej strzelaninki arenowej. Akcja dzieje się w XIX wieku na Dzikim Zachodzie. Wcielamy się w wyjętego spod prawa rewolwerowca Jericho, który zostaje wampirem. Całość jest jakby pociągnięta jeszcze troszkę takim klimatem steampunku. Jericho, będąc zarażonym wampiryzmem, przystaje do organizacji Dark Watch, która walczy ze złem. No i teraz dla tej organizacji będziemy wykonywać ileś tam różnych misji, oczywiście prowadzące do głównego złego, którego tak naprawdę przy okazji sami żeśmy na początku gry wypuścili. Początek jest niezły i powiem Wam, że Dark Watch jest jedną z tych gier, które na początku mamy wow, bo akcja na początku dzieje się gdzie? W pociągu. Ale muszę przyznać, że misja w pociągu jest tutaj całkiem spoko zrobiona, bo wychodzimy na zewnątrz, ten pociąg cały czas jedzie. Gdy kończymy misję w pociągu, mamy sekwencję, w której jedziemy na koniu i strzelamy do pojawiających się z różnych miejsc trupów. Także początek jest naprawdę taki, widać, że tutaj para poszła w ten początek, żeby zaciekawić Cię, zaintrygować, żebyś był ciekawy i brnął dalej. Później już tam może to napięcie troszkę siada. Czy Dark Watch jest typowym FPS-em? No właśnie, tak jak powiedziałem, nie do końca, ponieważ mamy tutaj też wybory moralne. Od czasu do czasu gra nas się pyta, czy jakiegoś tam osobę chcemy zabić, czy chcemy jej pomóc. W zależności, czy pomożemy, czy
ją zabijemy, zyskujemy punkty mocy, tak nazwijmy punkty mocy, dobre lub złe. Bardzo podobny system był w Star Wars Dark Forces Jedi Knight 2, czyli po prostu kiedy zrobimy dobre rzeczy, dostajemy dobre moce, kiedy złe, dostajemy złe moce. I tutaj działa podobnie, w zależności od naszych wyborów będziemy mogli rozwijać postać w stronę, która tutaj ukierunkowaliśmy ją naszymi wyborami. Oprócz tego oczywiście gra oferuje całą masę przeróżnej broni i tutaj muszę przyznać, że twórcy też miejscami nawet całkiem ciekawe te bronie zrobili, ale też nie jest to jakby specjalnie jakoś zaskakująca, aczkolwiek jest to broń jakby no z końca tego XIX wieku, ale też tak pociągnięta tym troszkę klimatem steampunka, więc te bronie są troszkę takie bardziej wymyślne. No i oczywiście walczymy z przeróżnymi istotami, stworami, które pojawiają się w różnych miejscach na tym dzikim zachodzie, gdzie wykonujemy te misje. I samo granie jest ogólnie spoko, i samo to strzelanie jest nawet w porządku. Przeciwnicy są nawet spoko, chociaż muszę przyznać, że jak dla mnie osobiście, to trochę za bardzo są gąbkami na pociski, bo niektórzy naprawdę potrafią wytrzymać jakieś absurdalne ilości ołowiu. Ale wszystko jest jakby utrzymane w tym klimacie tego dzikiego zachodu, więc mamy nawet na przykład przeciwników, które się nazywają Banshee, które są takie jakby kobiety wyciągnięte żywcem z salonu, które latają i atakują nas krzykiem, także jest dosyć sporo tego, tak? Ponieważ Jericho jest wampirem, jest kilka misji, które dzieją się w dzień i on wtedy jakby nie może używać swoich wampirzych mocy, bo jedną z jego mocy jest to, że odnawia mu się energia. No i może korzystać z tych swoich wampirzych mocy, typu podwójny skok i tak dalej. No i w momencie, kiedy na przykład działamy w dzień, no to tych mocy nie mamy. Nie jest to jakby jakiś game changer, bo tych misji jest dosyć niedużo. I twórcy też jakby starali się co jakiś czas gracza zaskakiwać. Jest misja, w której będziemy sterować takim steampunkowym wozem bojowym, czy coś takiego mógłbym to nazwać, gdzie będziemy jeździć i strzelać. To jest też miłą odskocznią od tradycyjnej gry FPS. Natomiast Dark Watch hołduje rozwiązaniom takiej właśnie rozgrywki arenowej, czyli wchodzisz do jakiejś lokacji, nagle lokacja się zamyka ze wszystkich stron niewidzialną barierą i musisz z nimi walczyć. Jak ich pokonasz, bariera się podnosi, możesz iść dalej. Oczywiście tutaj tych misji jest troszkę więcej, bo są bardziej zróżnicowane, bo tam będziemy brać udział z jakimiś ludźmi, którzy będą nam pomagać z tej organizacji Dark Watch, także jest tutaj, można powiedzieć, więcej takiego zróżnicowania. Natomiast wydaje mi się, że gra broni się fantastycznym klimatem. Klimat jest naprawdę świetny. Ten klimat takiego mrocznego, dzikiego zachodu, połączonego właśnie z jakimiś demonami, które nas atakują, z jakimiś rewolwerowcami z piekła rodem, jest naprawdę spoko. I faktycznie jak się tak gra, to czuć, że jest tutaj potencjał na zrobienie fajnego filmu z tego. No ale niestety skończyło się jak skończyło i film niestety nie powstał. Jak wiecie, ja jestem wielkim fanem ogólnie gier, które dzieją się na Dzikim Zachodzie, bądź w czasach piractwa, bądź w czasach Imperium Rzymskiego. Bardzo lubię te gry, uwielbiam i zawsze sobie nie odmawiam zagrania i stąd też często moje kontrowersyjne zdanie na temat niektórych tytułów, na przykład Rise Son of Rome na Xboxa One, który mi się bardzo podobał i nie powiem złego słowa o tej grze, ale to dlatego właśnie, że dzieje się w czasach rzymskich. Natomiast no tutaj mamy ten Dziki Zachód taki troszkę jakby zmodyfikowany tą mroczną stroną i w mojej opinii to wyszło naprawdę dobrze. Na uwagę zasługuje bardzo dobra grafika. Nie wiem jak jest w wersji na PlayStation 2, na Xboxie wygląda to naprawdę spoko i tutaj chciałbym Wam jeszcze taką małą techniczną rzecz powiedzieć na temat Dark Watcha, bo grę można odpalić w natywnym 720p na oryginalnym Xboxie. Są do tego, Xbox posiada specjalny, trzeba poszukać na internecie, to jest już ciężkie, ale są specjalne patche, które sprawiają, że gry na Xboxa można odpalić natywnie 720p, a nawet i wyżej.
Problem jest taki, że większość z tych gier wymaga 128 MB RAMu, a Xbox miał 64, więc wiele z tych patchy po prostu nie działa. No i kolejnym problemem jest to, że większość tych patchy jest niestety na gry NTSC i też czasami może się to gryźć. Ale Dark Watch jest tą grą, którą odpalisz na stokowym Xboxie w 720p, nawet jeżeli masz wersję PAL, to możesz wrzucić patcha z NTSC i on będzie działał. I tak całą grę udało mi się skończyć. To wszystko, co widzicie, jest nagrane właśnie w 720p. Oryginalnie gra działa w 480p. Oczywiście nie jest to przez HDMI, tylko przepuszczone przez OSSC. Natomiast widać, że tutaj pewne spadki płynności, których oczywiście tych spadków nie uświadczymy w wersji 480p. Są pewne momenty, kiedy ta płynność gry spada na łeb na szyję, ale jest to związane z tym, że gra działa w 2 razy wyższej rozdzielczości niż powinna, no i tyle, tak? Natomiast to jest taka dosyć ciekawa rzecz. Postaram się nagrać jakiś film o Xboxie, dlaczego lubię Xboxa, tak sobie nazwałem, nawet już zacząłem rozpisywać go, tam wszystkie te aspekty techniczne będę starał się dla Was wyjaśnić. Ach, nie wspomniałem jeszcze o deweloperze, bo deweloperem gry jest High Moon Studio, które na przykład wyprodukowało Deadpoola, bardzo fajny jest Deadpool, świetna gra. Także nie są też to twórcy, którzy byli początkujący i mieli fajne pomysły, mieli kilka fajnych gier. No i właśnie Dark Watch jest jednym z takich tytułów, które warto zagrać. Ciekawostką na pewno Dark Watcha jest to, że w wersji na Xboxa gra oferowała również multiplayer. W PlayStation 2 prawdopodobnie ten multiplayer był na dzielonym ekranie, ale na Xboxie można było sobie w niego potyrać po sieci. I z tego, co tu widzę, do 16 graczy można było zagrać. Ciekawa rzecz. Dzisiaj oczywiście na Xboxie nie zagracie normalnie online, bo nie połączycie się z Xbox Live, ale można grać przez Xlinkaja, ale to już jest kwestia tak jak mówię, na film o Xboxie, który mam nadzieję, że niedługo powstanie. On już długo jest, powiedzmy, w trakcie pisania, więc mam nadzieję, że w końcu mi się uda do niego zasiąść i go ukończyć. Także Dark Watch jest ogólnie spoko grą. Ona to jest jakby taka, tak jak mówię, strzelaninka arenowa, ale ona bardzo często ucieka od tego porównania, bo miejscami zaskakuje bardzo dużymi mapami wbrew pozorom. Na przykład te mapki, gdzie jeździ się samochodem, są naprawdę spore, aczkolwiek no, nie da się ukryć, że one zieją pustkami, no, nic tam się za bardzo nie dzieje. Natomiast ładna grafika, fajny pomysł. Myślę, że to jest warte tego, aby Dark Watcha sprawdzić. Zresztą podejrzewam, że jak większość z Was, jeżeli mieliście PlayStation 2, to pewnie Dark Watch nie jest grą, która gdzieś tam Was ominęła, bo nawiązując do mojego wstępu do tego filmu, jest to jeden z FPS-ów, który w tamtym czasie, bo dzisiaj nie, ale w tamtym czasie, kiedy gra wychodziła, PC-ciarze mogli zazdrościć, bo gra była ekskluzywna tylko dla konsol. Co ciekawe, planowano też sequel Dark Watcha, ale to oczywiście niestety też umarło. Pytanie, czy dzisiaj warto zagrać? Powiem tak, to nie jest gra, którą włączycie sobie po sesyjce Call of Duty i będziecie zachwyceni. To jest gra, która już swoje lata ma, jest na kilka konsol w tył i to jest tytuł, który dzisiaj młodym graczom może nie do końca się podobać. Mogą nie zrozumieć pewnych rozwiązań, które tutaj twórcy proponują, natomiast wydaje mi się, że dla fanów Dzikiego Zachodu, dla osób, które powiedzmy no, lubią sobie pyknąć w coś fajnego na PlayStation bądź na Xboxie, jest to gra, myślę, warto polecenia i warto ją skończyć, bo tak jak mówię, no ta historia jest całkiem niezła, ten klimat jest całkiem niezły. Samo to, że gra była na tyle dobra, że postanowiono ją gdzieś tam w przyszłości, oczywiście to umarło, ale planowano ją przenieść na film, świadczy o tym, że no nie jest to zły tytuł. Myślę, że jest to tytuł warty sprawdzenia. Także nie powiem Wam, jaka jest różnica pomiędzy wersją Xboxową a PlayStation 2. Podejrzewam, że bez patcha to ta wersja na Xboxa działa w wyższej i tak rozdzielczości, pewnie działa w 480p, a wersja na PlayStation 2 możliwe, że działa w 480i. Także nie powiem dokładnie, jaka jest różnica, bo wersji na PlayStation niestety nie posiadam. Ale wiele osób bardzo miło ją wspomina, wiele osób się pytało, czy ta gra się pojawi, także u mnie to wiecie, trzeba czasami poczekać, ale wszystko będzie tak jak będzie. Także zachęcam do sprawdzenia,
bo jest to całkiem niezły, fajny tytuł. Ach, jeszcze jedna rzecz, bo Dark Watch, o ile dobrze pamiętam, działa w kompatybilności wstecznej, z tym, że działa on na Xboxie 360, o ile dobrze pamiętam. Materiały, które tutaj widzicie, które były zgrywane na klasycznym Xboxie, ale grę można odpalić na Xboxie 360 i wtedy chyba i tak gra jest odpalana w 720p. Nie jestem do końca przekonany, musiałbym to sprawdzić, bo ja wychodzę z założenia, żeby grać w gry głównie na oryginalnych konsolach, na które powstały, ale bardzo możliwe, że jeżeli posiadacie jeszcze Xboxa 360, to ta gra również będzie Wam działała. No dobrze, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.